Witajcie! Hugo działa na Węgrzech od 2013 roku. Jednym z jego wyróżników jest na przykład konieczność wcześniejszego planowania całej trasy przejazdu po drogach płatnych, co, jak sobie pewnie wyobrażacie, może być stosunkowo problematyczne. Jak swój system rozwiązali Węgrzy? Odpowiedź już za chwilę, ale wcześniej czołówka. Zapraszam na C+E i jedziemy z tematem. Hugo pobiera opłaty z łącznie 6500 km tras. Ale nie są to same autostrady, bo na Węgrzech przyjdzie nam zapłacić również za niektóre odcinki dróg krajowych, nazywanych też drogami głównymi. Obowiązkiem wnoszenia opłat objęte są pojazdy powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. Składnikami ceny za kilometr są, tak jak już to przerabialiśmy w przypadku innych systemów, kategoria pojazdu, jego klasyfikacja ekologiczna i kategoria drogi. Kwota naliczana jest rzecz jasna proporcjonalnie do długości przejechanego odcinka. Są 3 kategorie pojazdów objętych opłatą i każda z nich odnosi się do pojazdów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Różni je liczba osi. Kategoria J2 obejmuje pojazdy dwuosiowe, J3 dotyczy trzyosiowych, a pojazdy sklasyfikowane jako J4 mają 4 lub więcej osi. Dodam, że w systemie Hugo liczba osi nie jest przypisana na sztywno i można ją modyfikować za pomocą urządzenia, ale o tym później. Warto zwrócić uwagę na klasyfikację ekologiczną, gdzie A oznacza klasę Euro 3 lub wyższą, B to Euro 2, a C to pozostałe najniższe klasy emisyjne. Stawki za kilometr podane są w węgierskich forintach. Wyraźnie widać, że przejazd autostradą wychodzi drożej niż drogą krajową, ale w porównaniu do reszty Europy nie są to jakieś wygórowane ceny, bo dla pojazdu powyżej Euro 3 za kilometr przejechany autostradą przyjdzie nam zapłacić, w zależności od kursu walut, około złoty 20. W ramach Hugo można płacić na kilka różnych sposobów, do których zalicza się również użycie urządzenia. Najpierw zajmijmy się jednak innymi możliwościami, które ten operator zamyka pod hasłem zakup biletu na trasę. Takiego zakupu można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej operatora, za pomocą specjalnych kiosków do planowania trasy, które można znaleźć w punktach sprzedaży Hugo, oraz z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Hugo Mobile. Muszę przyznać, że tego ostatniego sposobu nie znam, ale sprawdziłem opinie na temat tej aplikacji i nie są zbyt pochlebne. Może dlatego, że jest ona jeszcze w fazie rozwoju. Ciężko powiedzieć. Ale ostatecznie jest to tylko jedna z opcji. Niezależnie od tego, w jaki sposób chcemy kupić bilet, należy pamiętać, że nie ma możliwości płacenia za drogi po ich przejechaniu. Trzeba to zrobić z góry. Bilet ważny jest tylko na zaplanowanej trasie, dlatego zjechanie z niej może wiązać się z mandatem, nawet jeśli opuścimy droższą autostradę i wjedziemy na tańszą drogę krajową. A co jeśli na opłaconej przez Was trasie jest objazd? Jesteście wtedy zwolnieni z opłaty, ale zwolnienie to dotyczy jedynie wyznaczonego odcinka objazdu. Musicie wrócić na opłaconą przez Was trasę najszybciej, jak będzie to możliwe. W kontekście biletu trzeba podkreślić, że jest on ważny od momentu zakupu do końca następnego dnia. Przykładowo, jeżeli kupuję taki bilet 12 marca, to wszystko jedno, czy to będzie o godzinie 1 w nocy, 9:30 czy 17:50 i tak będzie ważny do 13 marca do godziny 23:59. Trzeba pamiętać, że bilet nie obejmuje trasy powrotnej, dlatego planując zapłatę za przejazd warto to uwzględnić. Jeśli przykładowo korzystacie ze strony Hugo, wystarczy, że punkt rozpoczęcia i zakończenia ustawicie sobie taki sam, a Wasze miejsce docelowe wprowadzicie jako przystanek. Proste. Tak jak wspomniałem, opłaty można dokonywać również za pomocą OBU. W Hugo da się korzystać z różnych rozwiązań sprzętowych pod warunkiem, że będą one oparte o technologię GPS i transmisję danych. Muszą być też kompatybilne z samym systemem. My tutaj w Omedze korzystamy z takiego urządzenia. Nazywa się Jarkon OBU i żeby w ogóle mogło działać, trzeba wcześniej zarejestrować konto firmowe e-opłata w systemie Hugo. Rzecz jasna, należy je również zasilić i mieć na nim dodatnie saldo. Co do budowy tego OBU, to jest ono zasilane z zapalniczki. Po jego lewej stronie są przyciski wyboru liczby osi wraz z diodami, a po prawej wskaźniki stanu urządzenia. Na górze jest lampka systemu. Jeśli świeci jednostajnie na zielono, to wszystko działa prawidłowo. Natomiast migająca zielona dioda daje nam znać, że właśnie przebiega transmisja danych.
Producent tego sprzętu nie zaleca przerywania takiej transmisji, bo może to grozić utratą cennych informacji potrzebnych do naliczenia opłaty. Dlatego wyłączając urządzenie, pamiętajcie, żeby to robić, kiedy kontrolka systemu świeci jednostajnie na zielono. Pod wskaźnikiem stanu systemu jest lampka błędu komunikacji, a ta z kolei dotyczy błędu nawigacji. Jeśli ich diody świecą na czerwono, to wiedzcie, że coś się dzieje. Problemem może być przykładowo brak zasięgu. Na samym dole jest wskaźnik stanu konta. Jeśli świeci na zielono, to wszystko jest ok. Jednostajne żółte światło oznacza niskie saldo, a dioda świecąca na czerwono informuje nas o pustym koncie i braku możliwości deklarowania opłaty drogowej z użyciem OBU. O każdej zmianie urządzenie poinformuje nas 3 sygnałami dźwiękowymi. OBU oczywiście mocujemy do szyby. Prawidłowość uiszczania opłat kontroluje 55 mobilnych patroli oraz system 110 specjalnych bramownic rozmieszczonych wzdłuż węgierskich dróg płatnych. Ciekawa jest kwestia kar związanych z naruszeniami w systemie Hugo. Przede wszystkim ich wysokość uzależniona jest od kategorii pojazdu. Poza tym kara może być naliczana w kwocie umiarkowanej, normalnej lub podwyższonej. A wszystko zależy od tego, jak szybko po odnotowaniu naruszenia przez urządzenie kontrolne zreflektujemy się i naprawimy swój błąd. Na przykład za niedopełnienie obowiązku opłaty przed rozpoczęciem korzystania z drogi w kategorii J4 zapłacimy od 40 000 do 165 000 forintów. System działa tak, że jeśli od pierwszego odnotowania wykroczenia minie mniej niż 2 godziny, to zapłacicie najniższą stawkę. Jeżeli sytuację zbagatelizujecie po całości i minie więcej niż 4 godziny, to przyjdzie Wam zapłacić stawkę najwyższą. W tym przypadku 165 000 forintów, co daje około 2170 zł. To byłoby na tyle w temacie węgierskiego systemu Hugo. Dajcie znać, co o nim myślicie. Komentarze są Wasze. Ja życzę szerokości C+E. Do zobaczenia.